Chciałbym dzisiaj Wam opowiadać o kamizelce Alpine Stars, o jej wadach i zaletach, o tym, że jest poduszką powietrzną i o tym, że może kiedyś uratuje Wam życie. Ale najważniejsze, co chciałbym Wam dzisiaj przekazać, to jest to, jak się ją użytkuje na co dzień. Tę oto kamizelkę, tutaj musimy uważać, tę oto kamizelkę otrzymałem od Mikołaja w tym roku, czyli od mojej kochanej żony. I przejechałem w niej od tamtego czasu kilka tysięcy kilometrów w różnych warunkach atmosferycznych. Dzisiaj jest fajnie, super chłodno, ale zdarzało się wielokrotnie tego lata takie miejsca, takie dni, że było okropnie gorąco i również chciałbym o tym wspomnieć w późniejszym opisie tej kamizelki, opowiedzieć trochę o jej wadach i o rzeczach, na które trzeba zwrócić uwagę albo brać pod uwagę, kiedy myślimy o zakupie takiej kamizelki. Na szczęście nie spotkała mnie żadna sytuacja taka, nie miałem żadnego wypadku, żebym doznał tego, jak ona się aktywuje, więc o tym Wam nie opowiadam, ale podzielę się z Wami wszystkimi innymi spostrzeżeniami. Zacznijmy od tego, że kamizelka Alpine Stars ma w sobie już twardy ochraniacz pleców kategorii pierwszej, tak więc, żeby użytkować ją wygodniej razem ze swoją już wcześniej posiadaną kurtką, musimy z kurtek powyciągać miękkie ochraniacze pleców, czyli to, co zrobiłem tutaj w swojej kurtce turystycznej, jak i tutaj w mojej skórze. Wystarczy usunąć te miękkie ochraniacze pleców, tak aby zrobiło się trochę więcej miejsca. I jeżeli będziemy mieli wystarczająco dużo szczęścia i te kurtki nie będą na tyle wcześniej spasowane do nas tak bardzo, to będziemy spokojni, że możemy taką kamizelkę używać. Założenie producenta jest takie, że po założeniu tej kamizelki przestrzeń wolna pomiędzy tutaj klatką piersiową a kurtką po zapięciu powinno zostać tutaj wolnego miejsca około 4 cm, minimum 4 cm. Jeszcze wracając trochę do tego, jak ona jest spasowana, chciałbym Wam pokazać mniej więcej, jak ona wygląda pod kurtką. Czyli po założeniu kurtki, tutaj już mam kurtkę razem z tymi wszystkimi membranami i tak dalej, czyli najgrubsze warstwy, jakie się da. Jak ona się odznacza na plecach. I jak to mniej więcej się prezentuje po założeniu kurtki. Tutaj już może daruję sobie zapinanie membran, a może jednak nie, żeby zrobić to porządnie, żeby wszystko pokazać tak, jak jest. Zakładamy kurteczkę, zapinamy się pod szyję i wygląda to mniej więcej w ten sposób. Czyli ten garb jest zauważalny, ale nie jest to na tyle wielka różnica w stosunku do oryginalnego czy jakiegoś innego miękkiego ochraniacza. Tutaj jeszcze chyba warto zwrócić uwagę, że mam zaledwie 1,60 m wzrostu, tak więc ten stosunek wysokości do tego garba u mnie będzie zdecydowanie, wydaje mi się, że będzie większy niż u osób wyższych. Tak to też mniej więcej wygląda po zajęciu pozycji na motocyklu. Tutaj w żaden sposób mi nie przeszkadza, nie podchodzi mi tutaj to pod gardło, ani to, co mamy tutaj na plecach, też w żaden sposób, szczególnie kiedy jesteśmy w tej pozycji do jazdy, nie przeszkadza nam. Tak, na czym to skończyliśmy? Aha, zapiąłem się w moją kurtkę turystyczną, mimo iż dzisiaj jest dość fajny, przyjemny, chłodny dzień, to już nawet po zapięciu, razem z tymi wszystkimi membranami, kurtką samą w sobie, podpinką, niestety robi się od razu bardzo gorąco. No i tutaj możemy płynnie przejść do kolejnej kwestii związanej z tą kamizelką, a mianowicie taką, że kamizelka, pomijając wszelkie zapewnienia producenta o tym, że jest zaprojektowana tak, aby była jak najbardziej przewiewna, no niestety taka przewiewna to ona nie jest. Mimo iż cała jest uszyta z meszu, czyli cały ten materiał tu wszędzie i na ramionach i w boku i właściwie wszędzie, co się tylko dało, jest uszyta z meszu, a pod spodem jej konstrukcja jest bardzo mocno wentylowana, czyli tutaj taki materiał, taki mesh 3D plus jakieś siateczki plus wszystko sprawia wrażenie, że to wszystko jest bardzo, bardzo przewiewne i pewnie by takie było, gdyby nie to, że jakby nie patrzeć, poduszka powietrzna w środku ma ten cały wkład, ten cały balon, który jest zarówno tutaj po bokach, jak i tu, jak i wszędzie dookoła, jak i na plecach. Tak więc cyrkulacja powietrza jest mocno ograniczona
I tym sposobem moja kurtka, ulubiona kurtka skórzana w temperaturach przewyższających 30 stopni musiała pójść w odstawkę i musiała zostać zastąpiona w pełni meszową kurtką i dopiero wtedy dało się jeździć. Bo tak naprawdę, mówię, ta kamizelka tak mocno ograniczała przepływ powietrza, że się gotowałem nawet podczas jazdy. Kolejnym aspektem tej kamizelki jest jej waga. Kiedy weźmie się ją do ręki, czuć, że trochę waży. Pomimo tego, że wszyscy zapewniają, że właśnie ten Alpinestar TR5 jest jedną z najlżejszych kamizelek dostępnych na rynku, to mimo wszystko po wzięciu jej do ręki czuć, że ona trochę waży. Nie pamiętam, ile ona tam katalogowo waży, ale jest to odczuwalne. Jednak po tym, jak usuniemy z kurtki ten duży ochraniacz pleców, miękki, szczególnie ten levelu drugiego, który jest dość grubszy, to ten bilans wychodzi całkiem pozytywnie i różnica w wadze jest prawie nieodczuwalna, a po zarzuceniu tego wszystkiego na grzbiet można by powiedzieć, że ciężko powiedzieć, czy ma się na sobie tą kamizelkę bądź kurtkę z dużym ochraniaczem pleców elastycznym. A jeśli już w ogóle zastąpimy skórę kurtką meszową, to wtedy robi się naprawdę bardzo przyjemnie. A biorąc pod uwagę jeszcze taki fakt, że kurtki meszowe, które oglądałem w tym roku na rynku, było ich właściwie wysyp, bo praktycznie każdy producent takie jakieś kurteczki oferuje, to doszedłem do wniosku, że to całkiem nie jest taki zły deal, ponieważ takie kurteczki meszowe, one oscylowały w granicach 500-600 zł, czyli nawet nie tak źle. A takie połączenie właśnie takiej kurtki w pełni meszowej z tą kamizelką jest według mnie fantastycznym wyborem na lato, ponieważ mamy pełną ochronę, mamy dalej łokcie, mamy dalej barki, oczywiście nie mam ochraniacza pleców w tej kurtce, mam niesamowity przepływ powietrza w tej kurtce, połączenie razem z tą kamizelką i jak testowałem to właśnie w te gorące dni, to praktycznie już przy 40 na godzinę, 30-40 na godzinę wystarczyło ledwo ruszyć, momentalnie całe ciało jest przewiewane przyjemnym, chłodnym powietrzem i kompletnie nie odczuwamy tego, że mamy na sobie właśnie tą kamizelkę. O, jeszcze mogę przy okazji pokazać, jak mniej więcej ten garb się odznacza na takiej bardzo szmacianej kurtce, jak ona jest właśnie taka kurtka meszowa. Nie wiem, czy to w tym momencie będzie to widać. Tak się trochę obrócę w jedną, drugą stronę. Także na motocyklu takie zestawienie jest według mnie fantastyczne. W ogóle w żaden sposób nie ogranicza ruchów, można robić co się chce, pleców w ogóle się nie czuje, więc według mnie jest to bardzo dobry wybór. A dodatkowo jest lekki wybór. No dobra, kliknąłeś już akcję, to nie będzie. Jasiu, mój synek mi pomaga. Kolejną rzeczą, o której nie myślałem kupując taką kamizelkę, jest taka rzecz dość oczywista, że mamy dodatkową rzecz na sobie. Czyli przykładowo, zatrzymujemy się na przejażdżce w restauracji i zostawiamy gdzieś motocykl i chcemy pójść sobie na, nie wiem, na kawkę, na ciastko, na coś innego. Więc w tym momencie rozbieramy się z naszego motocykla, z naszych sprzętów, kasków i innych wynalazków. Ściągamy te wszystkie rzeczy. Kamizelka, jak też wspomniałem, jest ciepła. Tak więc mamy kolejny grat do noszenia i trzeba o tym też pamiętać. Po ściągnięciu kamizelki mamy ją ze sobą. Czyli nie dość, że wcześniej mieliśmy kurtkę i kask, to teraz mamy kurtkę, kask i to wszystko trzeba gdzieś przewiesić i to wszystko trzeba gdzieś trzymać i trzeba to nieść. Więc jest to też pewien element, który trzeba wziąć pod uwagę, myśląc o kupnie takiej kamizelki. Dorzucając do tego fakt, jak co wcześniej powiedziałem, że ona jednak na tym ręku trochę waży, więc dłuższy spacerek z takim zestawem, no, że jak powiem, trochę zabiera nam z przyjemności. No ale coś za coś. O czym to ja chciałem? O czym to ja chciałem? Zapomniałem, o czym to ja chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że zauważyłem pewną rzecz. Kiedyś, jak nie miałem jeszcze tej kamizelki, zawsze spinałem spodnie z kurtki.
za pomocą takiego specjalnego skórzanego pasa. I wtedy zawsze mogłem się przepasać i związać górną część, czyli związać kurtkę razem ze spodniami, żeby podczas jakiegoś wypadku ta kurtka się ze mnie nie zsunęła. No i spotkałem taki pewien problem podczas pierwszego przymierzania tego całego zestawu, czyli zarzuciłem na siebie moją ulubioną skórę. No i okazało się, że spód tej kamizelki wystaje na tyle nisko, razem z tym, podwinę trochę, może nie lepiej to widać, o, w ten sposób zrobię, spód tej kamizelki wystaje na tyle nisko, że jest niżej od mojego paska, z którym włączyłem się razem z kurtką. Czyli w takim zestawieniu, jak mam teraz tą kamizelkę, niemożliwe jest praktycznie, abym tym zamkiem spiął spodnie z kurtką. Można by powiedzieć, że w tym momencie ściągnę, będzie łatwiej, żeby wam to pokazać. Można by powiedzieć, że można by było tą kamizelkę wsunąć pod spodnie. Jest to możliwe, próbowałem, ale niestety wtedy jest to na tyle niewygodne, że no nie da się w ten sposób jeździć. Więc trzeba to też wziąć pod uwagę, że kupując taką kamizelkę może być problem ze spięciem spodni z jakąś tam górną częścią naszego stroju. Aczkolwiek tutaj znowu muszę nadmienić, że mam 1,60 m wzrostu. Więc jeżeli wyższa i szczupła osoba miałaby powiedzmy ten sam rozmiar kamizelki, to ten dół może się kończyć w tym miejscu. I wtedy ta osoba już nie będzie miała tego problemu. Jednak jeszcze taka jedna refleksja mnie naszła, że w sytuacji wypadku, kiedy ta kamizelka cała się napompuje, jeżeli widzieliście gdzieś na innych filmikach, jak ona się aktywuje, ona się robi ogromna. Więc to całe napięcie, to całe wypełnienie powietrzem tego balonu według mnie sprawi, że zablokuje to całą tą wierzchnią część ubrania tej kurtki i tym samym ona się nie zsunie. Przynajmniej takie jest moje myślenie. Czy takie jest, czy tak nie jest, no to wiadomo, nikt tego ani nie potwierdzi, ani nie zaprzeczy. Pytałem o to Alpine Stars, ale nie otrzymałem na to odpowiedzi. Skoro już wspomniałem o moich cechach fizycznych, czyli wzroście, to chciałbym też powiedzieć o tym, że nigdy nie miałem żadnego problemu z ani nadmierną potliwością, ani z tym, żeby ten pot był jakiś bardzo intensywny. Nigdy nie spotkałem się z tym, że po całym dniu stwierdzałem, o Boże, ale śmierdzę i nic w tym stylu. I po kilku jazdach w tej kamizelce, szczególnie jeszcze w czasach, zanim kupiłem tą kurtkę myszową, kiedy wracałem po prostu cały przemoczony, no stwierdziłem, że po prostu po paru jazdach ta kamizelka zaczęła najnormalniej w śmiecie śmierdzieć. Tak więc pomyślałem sobie, że czas jest najlepszy do tego, żeby ją jakoś odkazić, wyczyścić, wyprać. No ale niestety Alpine Stars nie przewiduje w ogóle możliwości prania, czyli nie można jej rozłożyć, rozczłonkować samemu, ponieważ w środku są specjalne plomby, które uniemożliwiają nam odpięcie części materiałowej od tego pęcherza powietrznego. Więc jedyny sposób, żeby ją w jakiś sposób umyć i odkazić, szczególnie tutaj te okolice pach, sugerowany przez producenta sposób to wsunąć rękę do środka i za pomocą mokrej ściereczki to wyczyścić. Ja nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś robił pranie, czy nie, no ale takie mycie mokrą, zimną ściereczką no niewiele zmieni, jeżeli koszulka czy właśnie taka kamizelka śmierdzi. Więc od razu postanowiłem użyć jakiegoś innego sposobu i postanowiłem wykorzystać tutaj taką ręczną parownicę mojej żony, myśląc, że jeżeli potraktuję tą kamizelkę parą, to wtedy ona zabije ten zapach, zabije te bakterie, zabije zapach tego potu. I tak więc tak to spróbowałem zrobić, czyli można tutaj od środka, można ją rozpiąć, można wsunąć tutaj rękę pod spód, tak jakby można ręką odseparować, a w moim przypadku wziąłem dodatkowo jeszcze ręcznik, tak żeby odseparować od wewnątrz materiał od właśnie tego pęcherza powietrznego. Tak też zrobiłem. Użyłem do tego właśnie ręcznika, wsunąłem go i krok po kroku, fragment po fragmencie, przesuwając, cały czas trzymając tak jakby izolację pomiędzy właśnie moim tym materiałem, a wewnętrznym tym pęcherzem powietrznym. Parownicą dokładnie jeździłem wszędzie po całej okolicy, tak żeby pozbyć się tego zapachu, tego potu. No i powiem Wam, że starałem się,
zrobiłem to chyba dwukrotnie z obu stron. Odczekałem, żeby to wszystko ładnie już przeschło. No i efekt był średnio zadowalający. Drugą próbę, jaką podjąłem, żeby tą kurtkę jakoś odświeżyć, żeby tą kamizelkę odświeżyć, żeby już tak nie śmierdziała, użyłem do tego chemii, typowej chemii do czyszczenia kasku, czyli powiedzmy bezpieczną dla tekstyliu, bezpieczną dla takich różnych materiałów nienaturalnych, jak jakieś tam poliestry i tak dalej. Czyli zrobiłem dokładnie to samo. Odseparowałem ręką od środka materiał, który myje od tego całego pęcherza powietrznego. Całość nasączyłem tą pianką, tą chemią. No oczywiście wcierałem i tak dalej. Później mokrą mikrofibrą jeszcze wszystko pocierałem wielokrotnie, żeby pozbyć się i zarówno pianki, i tej pozostałości czyszczącej. I tutaj efekt był zdecydowanie lepszy niż mycie tą parą, jednak nie w 100%. Nie udało mi się, mimo iż zabieg powtórzyłem dwukrotnie, nie udało mi się przywrócić tej kamizelki do takiego stanu, jak, nie wiem, jak pachną koszulki po praniu. Czyli przykładając taką pachę do nosa, czuć, że nie jest to pierwszej świeżości, że gdzieś tam jest jakaś pozostałość. No i to jest kolejny element, który po prostu trzeba brać pod uwagę i chyba który trzeba zaakceptować. Chyba że przetestuję jeszcze inne środki chemiczne. Akurat w tym przypadku testowałem nie Motula, tylko testowałem chemię od S100 do mycia wnętrza kasków. No i w tym przypadku sprawdziło się to tak średnio. Tak więc może jeszcze kiedyś w przyszłości popróbuję inne wynalazki, zobaczymy jak to się sprawdzi. Tak czy inaczej jest to temat dość ciężki, ponieważ taką kamizelkę używamy w lato pod tymi wszystkimi kurtkami. Jedni pocą się mniej, inni pocą się bardziej. No i dla osoby, która poci się bardziej, to będzie spory problem, ponieważ cała kamizelka po prostu będzie śmierdziała i to będzie śmierdziała fest. No i nie jest to proste rozwiązanie, żeby ją po prostu wrzucić do pralki i wyprać. Kolejnym aspektem użytkowania tej kamizelki jest sposób jej uzbrojenia. Sposób jej uzbrajania. To więc tutaj należy się dość spora pochwała dla projektantów tego zamka, ponieważ no, super łatwy, popatrzcie, przykładasz, on jest tutaj magnetyczny, pek i już jest zamknięty, jest bardzo prosto go zapinać, nigdy nie miałem problemów, tutaj się nigdy nie zacina, jest duży, gruby, pek do góry i od razu jest zamknięty. I to, co z jednej strony jest super rozwiązaniem, z drugiej strony stanowi pewnego rodzaju problem, ponieważ kiedy kończy się jazda, kamizelkę sobie ściągamy, bierzemy sobie mieszaczek, sobie ją zakładamy. No i tak, jeżeli jej nie zapniemy, to ma tendencję do tego, żeby się zsunąć. A jeżeli ją zapniemy, tu sobie ją powiesimy, mamy idealny wieszaczek do tego, pyk, możemy ją sobie lekko zapiąć i wtedy zauważamy taką sytuację, że ten dzynzelek tutaj znajduje się bardzo blisko tego czujnika. Tutaj mamy zwykły magnes, tutaj jest czujnik. I wystarczy, że ten czujnik znajdzie się odrobinę za blisko, tutaj tego czujnika i cały system, nie wiem, to jest spore światło, ale ten cały system zaczyna się uzbrajać. W sytuacji, kiedy on nam się uzbroi i byśmy wyjęli tą kamizelkę z szafy, bądź poruszymy, wyjmując inne rzeczy z szafy, no mam pewne obawy, że mogłaby się aktywować. Tutaj też należy wspomnieć o tym, że ona w momencie założenia i aktywacji systemu przechodzi przez taki tutaj swój proces diagnostyczny i kalibracji i jeżeli ją założymy na siebie albo powiesimy ją w szafie i przypadkowo się aktywuje, czyli ten magnes przypadkowo dotknie ten czujnik i jeżeli kamizelka w przeciągu tego swojego cyklu diagnostycznego nie wykryje ruchu żadnego, czy to na nas, czy wisząc w szafie, to wtedy się nie aktywuje. Czyli jest to pewne jakieś zabezpieczenie, jednak jakieś mam opory, żeby temu zaufać. No i za każdym razem, jak ją wieszam, staram się odkładać ją w ten sposób, że nie wieszam jej na wieszaku, tylko zawsze kładę ją w ten sposób, że tą część z czujnikiem zawijam w tą stronę, tą część w tą stronę i tak ją odkładam do szafy. No i tutaj jest kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, ponieważ jeżeli mamy dwie kamizelki, tak jak tutaj,
z mojej małżonki. Jeżeli mamy dwie kamizelki i przez przypadek położymy jedną kamizelkę na drugą w ten sposób, że ten magnesik z tej połowy dotknie czujnika z tej połowy, no to ta kamizelka pod spodem też może się uzbroić, jeśli będziemy mieli akurat szczęście, że tak się stanie. No a nie chcielibyśmy, żeby tak się stało, ponieważ napełnienie tej kamizelki będzie kosztować nas coś w okolicach 200 euro plus. Plus wysyłki, czas stracony i to na pewno nie będzie fajne. Dlatego też trzeba mieć to na uwadze. Ja już próbowałem coś kombinować tutaj, żeby w jakiś sposób zrobić jakąś nasadkę na ten magnes. Żeby wystarczy odseparować ją około 1 cm, żeby już ten czujnik przypadkowo nam nie złapał. Bo wystarczy, mówię, odległość 1 cm i już się system tutaj uzbraja. Nawet jak czujnik nie dotknął jeszcze tego rzepa. Więc to jest rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Trochę ponarzekałem na temat tej kamizelki, ponieważ cały filmik był po to, żeby pokazać Wam inną stronę tego urządzenia, nie tylko tego, co proponuje Wam producent. I czy powstaje pytanie, czy żałuję wydania pieniędzy tych około 2500, czy teraz już chyba w okolicach 2700 zł na zakup tej kamizelki? Absolutnie nie. Jeżeli miałbym teraz taką sytuację, że nie mógłbym jechać w tej kamizelce, bo zapomniałem jej naładować, bo zepsuła się czy wystrzeliła, no to już po tych kilku miesiącach używania tej kamizelki już pojawił się taki syndrom, który porównałbym do jazdy samochodem bez zapiętych pasów. Czujesz, że coś jest nie tak, czujesz, że kurczę, coś nie pasuje, chyba coś jest nie tak i wtedy dochodzi do Ciebie, że nie masz zapiętych pasów. I teraz myślę, że czułbym się podobnie, gdybym miał wyjechać bez tej kamizelki. Praktycznie żadna kurtka na rynku dzisiaj, oprócz jakichś zbrojek, buzerów i temu typu podobnych, nie oferuje ochrony klatki piersiowej. A to tu właśnie następuje większość uderzeń, czy to w przypadku zderzenia z samochodem, czy z jakąś inną przeszkodą. I praktycznie ani mostek, ani klatka piersiowa tutaj o żebrach, czy całej tutaj tej miękkiej części nie jest w żaden sposób chroniona w żadnej kurtce. A stosując taką kamizelkę, nie dość, że zapewniamy sobie tutaj ochronę całego naszego torsu, to dodatkowo usztywnia nam tutaj odcinek szyjny. Więc ten kask, mimo że będzie się poruszał, to nie będzie się poruszał tak bardzo jak bez tej kamizelki, więc tutaj też jest dodatkowy plus. I myślę, że każdy powinien rozważyć zakup takiej kamizelki, żeby znaleźć gdzieś ten balans między tą przyjemnością z jazdy, a jednocześnie zadbaniem o to, żeby być bezpiecznym. Żeby mimo tego, że jazda na motocyklu powszechnie jest uważana za niebezpieczną, żeby zrobić wszystko, żeby jednak ta jazda bezpieczna była. Tak więc tak, kupiłbym kolejną i mam nadzieję, że powstaną kolejne kamizelki, że będą one lepsze, że będą one lżejsze i że staną się one po prostu popularne na naszych drogach i że każdego będzie na to stać i że staną się może nie tyle obowiązkowe, bo różni ludzie mają różne do tego podejście. Tutaj pewnie pojawi się to na komentarze od prawdziwych mężczyzn, którzy takich pierdół nie uznają, ale ja uważam, że super, że ktoś coś takiego wymyślił i każdemu będę coś takiego polecał. Dzięki bardzo za uwagę, mam nadzieję, że za bardzo Was nie zanudziłem na śmierć. Gdyby ktoś miał jakieś komentarze, pytania dotyczące kamizelki, użytkowania jej i czegokolwiek związanego, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Pozdrawiam.